Co to kurwa jest? Widzi pan ten znak? Jest mandat, 500 zł. Słucham? Chyba że posiada pan uprawnienia. Wy nie macie nic lepszego do roboty? Lepiej zajmij się konkretnymi sprawami. Skończyły się rządy potocznych. Czyli rozumiem, że sprawę kierujemy do sądu. Dokumenty poproszę. W dupie mam ten sąd. Lepiej pomóż się bratu pakować. Im szybciej, tym lepiej dla niego. Czyli dodatkowo za zaśmiecenie 200 zł, Wal się na ryj. a za obrazę funkcjonariuszek kolejne 200. Spierdalaj. No to 300. Gratuluję. No. To była piękna akcja. Gratuluję. Pośmiałeś się cichy, co? Stary, płakać mi się chce, jak widzę, że za krawężnika robisz. Co zrobisz? Taki los. Andrzej, kurwa. Wróć do nas, do normalnej roboty. Chyba, że ci się tu spodobało. Myślisz, że nie chciałem? Napisz o przeniesienie. Gadałem już z chłopakami, wszyscy cię poprzemy. Cichy. Ja chcę, ty chcesz, ale góra nie chce. Nowosielski do mnie zadzwonił i jasno mi powiedział, że nie ma opcji. Powiedział też, żebym w ogóle, kurwa, cieszył się, że mnie nie wypierdolili. Chciałem zrezygnować z tej roboty, ale widzisz, jak wygląda sytuacja na dzielni. Jest jak jest. Tyle w tym temacie. 00 do 05. Zgłaszam się, co tam? Mamy trupa na Smorzewskiego. Masz się tam stawić do zabezpieczenia terenu. Dobra, już jadę bez odbioru. No. I do takiej roboty się nadajesz. Ale nie jako pomocnik, tylko śledczy. Cichy. Pozdrów chłopaków. Stare czasy już nie wrócą. Uwielbiam takie dobre rady. Tak naprawdę trafiłem tu z potrzeby serca i że mam misję do spełnienia. Gdzie był cichy, jak mi się paliło pod tyłkiem? Nie miałem innego wyjścia, tylko zostać tutaj i pilnować mojego brata. Cześć. Korki były? Tu na widok radiowozu nikt nie ustępuje miejsca. Znasz go? Nie. Może właściciel mieszkania. Prawdopodobnie. Sprawdzamy. Chłopaki dadzą znać. Mamy tylko jego zegarek. Nieźle dostał w głowę. Jakieś inne obrażenia? Patolog stwierdził uderzenie ciężkim metalowym przedmiotem, ale niczego tutaj takiego nie znaleźliśmy, więc będziemy sprawdzali pozostałe pomieszczenia w budynku. Napad na tle rabunkowym to raczej nie jest, nic tu nie ma. Znalazł go robotnik, który przyszedł skończyć remont. Od jak dawna nie żyje? Zmarł w nocy. Są plamy opadowe, stężenie pośmiertne. Co to jest? Zobacz. Monika Walczak i Leszek Madejski z wielką przyjemnością zapraszają. Nie ma adresata? Nie ma. Na żadnej z nich też nie. Dlatego myślę, że ten gość to jest ten właśnie Madejski, czyli pan młody. Czyli ślubu nie będzie. Czyli jeśli sprawdzimy jego tożsamość, to ktoś będzie musiał poinformować pannę młodą. Jesteśmy? Pada głowę? A gdzie? Chwila. Zapraszam. No, Spędzamy? no ale Ciuchlandia to nie jest. A, no bo ja nie idę na łatwiznę. Uwaga, próg. No, Hej. Puszczam. No.
Jak? No, synek. Za nie mówiłam. Ja rzadko zapominam języka w gębie, ale tym razem to... Co to za miejsce? No Magda! Krzyszle, na co czekasz? Super szefowo, co nie? Normalnie czas! Magda, kieliszki. To jest, mamusiu, nasz nowy lokal. Właściwie twój nowy lokal. A kto lepiej rozkręci ten biznes jak nie ty? No dobra, dobra, synek. PESEL się nie oszuka. Mamuś, ludzie będą walili drzwiami i oknami. No dobra. A co ty z tego będziesz miał? Zaplecze. No właśnie, bo my tu gadamy, a szampan stygnie. Pali się, szefie. Za pół godziny z Ciucholandu nic nie zostanie. Dobra robota, Marda. Strażacy próbują ugasić, ale im się kurwa nie uda. To jeszcze chcę, żeby wszyscy wiedzieli na mieście, że to robota Czarnego, jasne? Jasne w chuj. Proszę bardzo. Dziękujemy. Tato, zabierz Leszka do kuchni. Nie może mnie zobaczyć w tej sukni. Monika to nie Leszek. Jak to? Ksiądz? Państwo są z policji. Komisarz Agata Rychlik, aspirant Andrzej Potoczny, komisariat Nagorczyku. Dzień dobry. W jakiej sprawie? W sprawie Leszka Madejskiego. To mój narzeczony. Bierzemy w sobotę ślub. O co chodzi? Jaka sprawa? Czego policja chce od Leszka? Pan Leszek Madejski został znaleziony martwy. W mieszkaniu przy ulicy Smorczewskiego. Przykro nam. Musimy zadać parę pytań. Marie? Jak to znalezione? To jest niemożliwe. Musieliście go z kimś pomylić. To na pewno nie Leszek. Sprawdziliśmy jego profile w internecie. Wiele zdjęć nie ma, ale niestety nie ma też żadnych wątpliwości. Oczywiście poprosimy państwa o oficjalną identyfikację ciała. To ty. To ty nie chciałeś tego ślubu, wiem o tym, słyszałam! Wiem, że pani jest w szoku. Nic mu nie zrobiłem. Ja wiem, że to jest tragiczna wiadomość. Wiem. Córka jest w szoku. Wszyscy Leszek jesteśmy w nigdy szoku. ci się nie podobał. Cieszy cię to? Ja wiem, że to jest trudny moment, ale musimy porozmawiać. O czym? O czym pani chce ze mną rozmawiać? Ile chcieliśmy mieć dzieci? Jaki mam wziąć kredyt na remont? O czym pani chce ze mną rozmawiać? Pani Moniko, proszę się uspokoić, dobrze? Chwileczkę. Andrzej? Sekundę. To były bardzo poważne podejrzenia, wręcz oskarżenia pod adresem ojca. Ta młoda kobieta niewątpliwie była w szoku po tak dramatycznej stracie narzeczonego. No, ale ludzie w emocjach nie kalkulują. Tylko mówią szczerze. Poznaliśmy się 2 lata temu. To ja do niego podeszłam. Siedział sam przy stoliku i pomyślałam, że mi go żal. Romantycznie. Byliśmy dla siebie stworzeni. Wie pani, jak 2 połówki jabłka. A teraz co? Miał wrogów? Nie. Nie, Leszek to inteligentny, czarujący, wspaniały mężczyzna. Wszyscy go lubili. Chyba nie wszyscy. Gdzie pracował? Jest handlowcem.
jeździ po sklepach i zbiera zamówienie na towar. Miał jakieś problemy? Pokłócił się z kimś? Jakieś długi? Hazard? Nie. Wiem, że nie ma idealnych facetów, ale Leszek jest idealny. Dla mnie jest. Nie wiem, czy alkohol w tej sytuacji to najlepszy pomysł. Na trzeźwej tego nie da. To, co mówiła pańska córka, brzmi jak oskarżenie o zabójstwo. Ona jest załamana, nie wie, co mówi. Tamto mieszkanie miało być dla nas. Kupił je parę tygodni temu. Zrobił mi niespodziankę. Martwił się, że nie zdąży z remontem, że będziemy musieli jeszcze parę tygodni mieszkać z moim ojcem. Człowieku, ja nie znosiłem tego faceta, ale ja go nie zabiłem. Co pan robił w nocy między 23 a 2? Serio pan pyta? Serio. Spałem. A co innego mogłem robić? Ktoś może to potwierdzić? Żona, córka? Moja żona nie żyje, proszę pana. A córka spała. Ja nie potrzebuję alibi. Ja nikogo nie zabiłem. Nie lubili się? Ojciec żadnego mojego faceta nie lubił. Nikt nigdy nie był wystarczająco dobry. Kłócili się? Nie. On po prostu ojcu nie pasował. I cokolwiek by nie zrobił, to i tak nie było to zadowalające. A tydzień temu Leszek i ojciec pojechali zapłacić za salę i wtedy... Co wtedy? Wtedy ojciec powiedział, że on może się jeszcze wycofać z tych zaręczyn. Że nie jest za późno. Wie pani, że on chciał mu nawet zapłacić 10 000? Skąd pani o tym wie? Lesiu mu powiedział. Rozmawiała pani o tym z ojcem? Nie, bo po prostu ręce mi opadły. Skoro on tak mówi, a widzi, że jesteśmy zakochani, to ja nie wiem. Co robił pani ojciec wczorajszego wieczoru i w nocy? Był tutaj, bo ja tu jeszcze mieszkam. Położyłam się jakoś wcześniej, koło 9. Ojciec też się jakoś kładł powoli. Ja naprawdę, ja nie wiem. Ja naprawdę, ja nie chciałam nic złego. Kocham mojego ojca. Leszka też kocham. Ja nie wiem, co teraz będzie. Będziemy musieli zabrać pani ojca na komisariat, żeby złożył oficjalne zeznania. Nie, proszę, nie zabierajcie go. Ja nie mogę teraz zostać sama. To nie potrwa dłużej niż to konieczne, obiecuję. A Leszek? Kiedy go zobaczę? Po tym, jak dopełnimy wszelkich formalności na komisariacie, zabiorę panią na oficjalną identyfikację ciała. O! Jadą, mam szczęście. Bardzo się cieszę. To widzę. A hola, ja do pana, panie Potoczny. Będziemy łapać mordercę. Morderca. Ja jestem tylko dzielnicowym, a morderstwami zajmują się śledczy. Dyżurny pana skieruje. Ale panie władzo, tam są 3 trupy, 3. 3 to masz pan promile we krwi. Panie Broda, z panem nie rozmawiam. Trzeba coś robić. Wie pan co, to zróbmy tak. Przyjdzie pan jutro. Trzeźwy, z notatką. Kto, gdzie, kiedy i jak. Rozumiemy się? Ale ja te wszystkie fakty mam w głowie. Bardzo się cieszę. Ale ja wolałbym na piśmie.
Do widzenia. Widzenia. Gdzie to się tak zabalowało, kierowniku? Że aż trup się ściele gęsto. Kostium też masz pan taki dosyć pogrzebowy. Na randce byłem. A co ty, broda, możesz o tym wiedzieć? Ej, dobra, to nie jest miejsce na wypoczynek. Do widzenia. Okej. Okej. A to kurwa kto? Od czarnego kręcił się tutaj i węszył. Szpicel jebany. Nieproszony gość. Już tu więcej nie przyjdzie. Żyje jeszcze? No coś tam dycha. To zrób coś z nim, chcę z nim pogadać. Czekaj, obudzę. Przekażesz szefowi, że ta dzielnica jest moja. Spierdalaj. Jesteś mi potrzebny, dlatego nie rozwalę ci tego pustego łba. Słuchaj, co się do ciebie mówi, bo ci nogi połamię. Hej. Niech Czarny zapamięta, ta dzielnica należy do potocznych. Tak było zawsze. Tak jest. I tak będzie. A jeżeli ma z tym jakiś problem, zapraszam, wytłumaczę mu. Spóźnił się pan 3 minuty 18 sekund. Panie władzo, ale pogadamy, nie? O czym? Na Gorczaku grasuje czarna wdowa. Otwórz mi to. Ta kobieta zabiła już 3 swoich mężów, a teraz na mnie dybie. Masz jeden dzień. Dobrze, niech pan da tę kartkę. Ma na imię Róża, z miejsca mnie oczarowała, romantyczna, wrażliwa. Zaczepiła mnie na śmietniku, bo nie wiedziała, gdzie ości od ryby wyrzucić. Śmierć z rąk takiej kobiety to rozkosz. Panie Wacławie, tutaj nie ma żadnych danych, żadnych imion, żadnych nazwisk ofiar. Zna pan chociaż nazwisko tej pani? Nie, ale ja tam wczoraj byłem, rozmawialiśmy, jedliśmy ciasto, piliśmy wino owocowe i wtedy, proszę pana, to się wydało. No ale ja nie mam żadnych podstaw i niestety nie mogę przyjąć zgłoszenia. Panie władzo, ja się nie dam zabić, ale ona znajdzie sobie kogoś innego i będzie pan miał człowieka na sumieniu. Dobrze. Zajmę się tą sprawą i z pewnością porozmawiam z panią Różą. Będzie pan zadowolony. Otwórz to. Pan Wacek to niewątpliwie sól tej gorczakowskiej ziemi, ale mam wrażenie, że czasem tracił kontakt z rzeczywistością. Nie mogłem uwierzyć, że jakaś kobicina, seryjna mężobójczyni czyha na jego życie, ale no cóż, musiałem to sprawdzić, chociaż dla świętego spokoju. A, szukasz adrenaliny na Gorczaku, widzę. Uważaj, bo jeszcze ci łeb przekręcą. Mnie nie tak łatwo ryja obić, nawet na twojej dzielni. Wracam jutro z rana, mam pociąg. Może wyskoczysz na browca ze starym kumplem po robocie. Z wielką przyjemnością. Zaparkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych. Dobra, zamykamy tę sprawę.
Leszek Madejski. Znam to nazwisko. To do niego wczoraj zostałem wezwany. Znaleźliśmy faceta. Ze 3 lata temu pracowałem nad sprawą w handlu dragami w zakładzie karnym w Konopkach. No właśnie, sprawdziłem, że facet był tam wychowawcą przez 2 lata. Był w coś zamieszany? Prawdopodobnie, ale nic na niego nie mieliśmy. Za to nawiązałem kontakt z gościem, który siedział za zabójstwo. Gadał jak trzeba. Też nie żyje? Zaskoczycie. Masz go na rewirze, panie dzielnicowy. Szakal. Mówi ci to coś? Prywatnie Krystian Sadowski. Miej na niego oko. Cichy. Mnie interesuje, kto Madejskiemu rozwalił łeb. Interesuje cię szukanie zabójcy. A to mnie zaskoczyłeś. Powtarzam ci, kobieto, kurka miała być czarna. Przysłaliście mi czerwoną. Przecież czerwoną. I co ja mam z nią zrobić? Na paradę komunistów iść? Sama sobie idź, durna typa. Dobry. Aspirant Andrzej Potocki. Czekaj. Dziś się tak śpieszy, co? Dobra, sorry. Co znowu? Swoje odkiwałem. A wy co tak? Do strony śmierci będziecie się czepiać. Masz coś do ukrycia, że tak spierdalasz? Przecież pan wie, że ja tak z przyzwyczajenia mam. O tym gościu chcę pogadać. Znasz go? Nie znam. W Jarlusie musieliście spotkać. On po jednej, ty po drugiej. W dupie mam klawiszy. Nie zapamiętywałem ich parszywych mord. Leszek Madejski, wychowawcą tam był. No i? No i kurwa, jak mi teraz nie powiesz, to pojedziemy sobie na komisariat, może sobie przypomnisz. Ja do warsztatu, do Sylwka na 13 mam iść. Człowieku, nie chcę stracić tej posady. Sylwek jest cierpliwy, ale do czasu. Mówisz czy nie, pytam. Madejski to sadysta. Uwielbia gnoić młodych, robi z nich ścierwa i pośmiewiska. Najtwardsi pękali. Robiłeś z nim interesy, jak siedziałeś? Ja nie, ale inni tak. On przez tych młodych wpił, a towar rozprowadzał. I co? Dyrekcja przymykała na to oko? A skąd mam wiedzieć? Madejski w łapę brał na bank, ale czy się z kimś dzielił? Nie mam pojęcia. Sprawdziłem, żadnej skargi nie było. A do kogo z tą skargą mieli iść? Jeden szczel nie wytrzymał i się powiesił. Chyba, żeby Bogu się wypłakać. Mówisz, że jeden z młodych się przez Madejskiego powiesił, tak? Oficjalnie w papierach niczego takiego nikt mu nie zarzucił. A czemu gnoja przyświetlacie? Ktoś go napadł w końcu? Się nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. To mogła być przełomowa informacja w tym śledztwie. Madejski, jeśli mogłem wierzyć recydywiście Szakalowi, miał na sumieniu czyjeś życie. Zemsta. To mógł być motyw. Trzeba było oczywiście ustalić jeszcze tożsamość chłopaka, który powiesił się w celi, ale od razu poszedłem z tym do Agaty. Za 10 minut ma być na dołku. No, Mam coś. ja też. Zaraz go tu przywiozą. Muszę iść sprawdzić, czy jest wolny pokój przesłuchań. Kogo przywiozą? 2 miesiące temu Madejskiego przy remoncie pracował niejaki Krystian Sośnik. Madejski go zwolnił i mi nie zapłacił. Czyli mamy motyw. Najwyraźniej, a ustaliłam, że tydzień temu chłopak przyszedł do Madejskiego po kasę. Doszło do szarpaniny i młody groził, że go zabije. A co z tym niedoszłym teściem? Puściłam go do domu, ale ma nigdzie nie wyjeżdżać. A ty co masz? Przesłuchaj najpierw tego młodego. Ja poczekam. Więc nie żyje, kutas. Ty miałeś motyw, żeby go zabić. Motyw miałem, ale nie było jak. Mogłem go co najwyżej sklnąć i napluć na mordę. Nawet nakopać mu nie mogłem.
Miałeś wypadek przy remoncie, tak? Z drabiny spadłem. Obie nogi połamane paskudnie. Chorowałem jak wół, bo obiecał mi 5 tysiaków. Z Laską planowaliśmy już wyjazd do Grecji. Ale nic nie dostałeś. Madejski miał mnie w dupie. Nie dostałem nic, bo mu roboty nie dokończyłem. Laska mnie rzuciła. Mieszkam teraz u matki i mam dosyć. Kiedy widziałeś Madejskiego ostatni raz? Z tydzień temu chciałem z nim porozmawiać tak na spokojnie. A ten się roześmiał i kazał mi wypierdalać. Wkurzył mnie. Skąd znałeś Madejskiego? Nie znałem. Kolega mi tą robotę naraił. Na początku było całkiem spoko. Nawet raz czy dwa sobie piwkowaliśmy. A ten cały czas na swoją chatę przyprowadzał laski. Bajerował. A te myślały, że będą firanki w oknach wieszać. No ale zaraz, moment, przecież on miał narzeczoną. Szykowali się do ślubu. Naprawdę? To może któraś z nich się dowiedziała i go zajebała. Dobrze mu tak ze srania z Warszawy. Agata, musimy pogadać. Teraz? To pilne. No, Madejski był wychowawcą w zakładzie karnym. co? Dlaczego dopiero teraz mi to mówisz? Przecież on mógł mieć setki potencjalnych. To nie wszystko. Ten chłopak może i miał motyw, ale jest ktoś, kto miał jeszcze większy. Ktoś z osadzonych? Madejski był wychowawcą młodego chłopaka, który siedział za włam i powiesił się w więzieniu. To podobno przez Madejskiego się wychuśtał. I teraz uważaj. Ten młody chłopak to był brat Moniki Walczak. Zaraz, chwilę, moment. Czyli Monika Walczak planowała ślub z Madejskim, który przyczynił się do śmierci jej brata. Bingo. Mój pies tak się nazywał, Bingo. Ja pierdzielę. 2 zaskoczenia w ciągu 1 minuty to rekord. Co powiedział młody? Masz rację, to już nie jest ważne. Bo dla mnie teraz ten ślub to wielka ściema. Dobra robota, Potoczny. Bingo. Macie go już? Złapaliście tego skurwiela? Pracujemy jeszcze nad sprawą. A kiedy wydacie nam ciało Leszka? Chcielibyśmy go pochować, wyprawić pogrzeb. Dzień dobry. On nikogo nie miał. Tylko mnie. Był z bidula. Marzył o domu, dzieciach, rodzinie. Ciało jeszcze bada patolog, natomiast ja tutaj przyszłam trochę w innej sprawie. Czy ma pani jakieś rodzeństwo? Nie, jestem jedynaczką. A pan? Ma pan jeszcze jakieś dzieci? Słucham? Ma pan dzieci? No powiedziałam pani, że jestem jedynaczką. Głucha pani jest? Spokojnie, spokojnie. Ale to bardzo ciekawe, bo zdaje się, że to jest pani młodszy brat? Powiesił się przez Madejskiego w celi? Nie mogę. Powiesił się, bo ten skurwiel zmusił go do tego. On nigdy by tego nie zrobił. Zamknij się, tato! Jesteście zatrzymani oboje. Radzę nie stawiać oporu. Ty suko! Spokojnie! Pani go Odsuń się! 05 wchodzisz. Fajny plan, tylko niestety nie wypali. Łapy! Łapy, mówię! Ja już wykuję. Próbowała mnie zaatakować. Idziesz, wyprowadź ją. Dzięki, Andrzej.
Twój brat Michał miał wtedy 20 lat i pozostało mu 3 miesiące do wyjścia. A po co pani to mówi? Przecież ja to wiem. Czyli to, że powiesił się przez Leszka Madejskiego, też pani wie? Pierwsze słyszę. Pani narzeczony był wychowawcą w zakładzie karnym brata. Ale to nie ma żadnego znaczenia, to jest przypadek. Ja poznałam Leszka 2 lata temu, po śmierci mojego brata. Leszek już tam nie pracował. Czyli poznała pani Leszka Madejskiego rok po śmierci brata, wpadła na niego, zaczepiła go, tak? Namówiła go na kawę. I nic pani o tym nie wiedziała, że przez niego pani brat się powiesił, tak? Za idiotkę mnie masz? O co ci chodzi, kobieto? To się nazywa motyw. Nie wrobicie mnie. Ja wiem, że Leszek Madejski znęcał się nad młodymi osadzonymi, nad pani bratem też. Nie wierzę też, że brat ci się nie skarżył. Regularnie byłaś na widzeniach. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. Ja poznałam Leszka, kiedy pracował jako handlowiec. To był miły, fantastyczny facet, dobry człowiek. Zakręciłaś się koło niego, zbajerowałaś go, zaplanowałaś zemstę i podrzuciłaś mu zaproszenia do kieszeni po tym, jak załatwiliście go z własnym ojcem. Ma pani bujną wyobraźnię. Na pewno nie tak bardzo bujną jak ty. To kto mu przywalił, ty czy tatuś? Długo będziemy tu siedzieć? Twój ojciec wszystko powiedział. Co niby? Powtarzała. Tato, przecież nikt się nie skapnie. Kto będzie podejrzewał narzeczoną w białej sukni? Powtarzała w kółko. Krew na krew. Życie za życie. Bo jej na to pozwoliłem. Nie chciałem. Ale ona i tak powiedziała, że to zrobi beze mnie. Ja już nie mam nic. Nikogo. Jestem kompletnie sam. Nie mam dla kogo I żyć. co mi teraz powiesz? A nie wiem. Może gówno? Ta dziewczyna do końca do niczego się nie przyznawała. Nie było u niej widać cienia skruchy. Ślepa zemsta doprowadziła do tragedii całą rodzinę. A zarówno ją, jak i jej ojca czekało wiele lat odsiadki, a może nawet dożywocie. Cześć. Potoczny komendant z PSP dzwonił w sprawie pożaru Ciuchlandii twojej matki. Wiedzą coś już? Celowe podpalenie. Budynek do rozbiórki i nic nie uratowali. Czyli nie ma co tam wracać. Trzeba Czarnego za dupę chwycić. Na dzienni gadają, że to jego sprawka. O! Już jesteś. Pewnie się ucieszysz, ale Monika Walczak w końcu się przyznała i bierze wszystko na siebie. Do 3 nad nią pracowałam. Prokurator i tak by sobie z nią poradził, nawet jakby się nie przyznała. Ona też na to wpadła. Liczy na łagodniejsze podejście, że się przyznała, bo działała w traumie i takie tam pieprzenia. Sąd na pewno nie będzie dla niej łagodny, nie ma afektu. No to nie nasza broszka. A ty co? Wchodzisz, wychodzisz? Przebieram się, muszę jeszcze złapać notoryczną morderczynię. Zapraszam, panie Wacławie, niech pan się nie krępuje. Mam być świadkiem w sprawie. No wie pan, pomyślałem, że najlepiej jak państwo po prostu porozmawiają sami, na osobności. A po co? Dowiedziałem się, co miałem się dowiedzieć. I chyba nic tu po mnie. Panie Wacławie, odwagi. Nic się panu nie stanie. No, na litość boską. Chyba chce pan się dowiedzieć prawdy, nie? Prawdę mówiąc, nie wiem. Wrócę za 5 minut.
Państwa zostawię, a jak nie będę miał przyjść, to zapukam 2 razy, dobrze? Jak listonosz. Więc nigdy nie wychodziłam za mąż. Nie miałam żadnego męża. W ogóle całe życie bez mężczyzny. No, Zawsze sama. ale to ja nie rozumiem. Przecież mówiła pani, że... Ale ja wiem, co mówiłam. Prawda jest taka, że jak tylko pana zobaczyłam, to... No to tchu mi zabrakło z wrażenia. No ale na mój widok, że aż tak? No pamiętam, jak pan te kontenery segregował. I pan tak układał je według kolorów. Mój Boże, One wyglądały jak tęcza. pani zauważyła. No, zaczepiłam pana i tak, no, chciałam zagadać. Nie chciałam stracić ostatniej szansy, jaką los mi dawał. Może pani jest chora, pani Różo? Nie, nie. Ja jestem zdrowa, tylko ja jestem dziewicą. Jakie to piękne. Nietknięta róża. Ale ja bym chciała jeszcze przed śmiercią poznać mężczyznę. Takiego jak pan. Takiego przystojnego, energicznego, inteligentnego, dowcipnego, takiego męskiego. Ja aż nie wiem, co powiedzieć. Tych wszystkich mężów to ja wymyśliłam, no, żeby pana uwagę na siebie zwrócić. A pan to przyjdzie do mnie jeszcze kiedyś. Chyba za wcześnie przyszedłem. Jest tu ktoś w ogóle? Tu jesteś, Pati. Cześć, tato. Czemu się chowasz przede mną? Co się dzieje? Nie chowam się. Czekaj. Puść! Co się Puść, dzieje? no. Powiedz co... Chryste, Panie. Co się stało? Nic. Jak to nic? Nie rób ze mnie wariata. Kto ci to zrobił? Nikt. Patrycja, proszę cię, powiedz mi, kto ci to zrobił. Laski w szkole. Widziałam, jak się zmawiają. Patrzyły się na mnie i się śmiały. A potem... Co potem? Najpierw jedna mnie popchnęła, potem druga. Zabrały telefon i pieniądze i nawet perfumy, które babcia mi dała. Już nikt więcej cię nie skrzywdzi, przysięgam. One rechotały, że tata pies, a wujek skończony fiut. Wyjedziemy stąd. Jeszcze nie teraz.
Jeszcze muszę tutaj zostać. Co tak nerwowo? Pogadać chcę. Co tu kurwa robisz? Sam mnie zaprosiłeś? Masz coś nie tak z pamięcią? To źle wróży. Czego chcesz? To jest sprawa między tobą i mną. Świadków nie potrzebujemy. No chyba, że się boisz. Wypierdalać. No. Powiem krótko i na temat. Teraz Dworczak jest mój. Ty nie przyjmujesz do wiadomości faktów, a robisz błąd. Chcesz wojny ofiar? Ale ja się pytam, po co? Odklejony jesteś od rzeczywistości, stary. Ja nie jestem pamiętliwy. Wybaczyłem tobie i braciszkowi, że wjebaliście mnie do więzienia. Było, minęło. Trzeba iść do przodu. Długo tak jeszcze zamierzasz pierdolić, bo czasu nie mam. Musisz się nauczyć, że będę gadał tak długo, jak będę chciał. A ty będziesz mnie słuchał. I robił to, co ja chcę. I zamkniesz pysk na kłódkę. Masz nierówno pod sufitem. A ty masz wybór. Albo wypierdalasz stąd w chuj, albo zostajesz. Kręcisz jakieś lody na boku, jak ta knajpka. Ale ja dostaję swoją część. Mamuśka też musi płacić. Nie ma nic za darmo. Tylko widzisz. Ja jestem u siebie. Dworczak jest mój. A tobie odstrzelę łeb. Puść mnie! Puść mnie! Chciałem się dogadać. Ale nie. To nie. Przynajmniej masz już miejsce na stypę. Idziemy. I co teraz, szefie? Wojna będzie. A co myślałeś? Jakiś typ zostawił dzieciaka na schodach i spieprzył. Mam dla niej wyniki badań DNA. Badań DNA dla dzielnicowej? Co to jest za sprawa? Burdel mama znaleziona w samochodzie. Ale przecież kurwa niczego nie kazałem już badać. Jest zgodność próbki materiału biologicznego spod paznokci z próbką Roxany Adamiec. Jest tu ktoś? Możliwe, że trzeba będzie otworzyć sprawę Cecylii. Ja się muszę tym zająć.